Sezon na hulajnogi mamy już w pełni, a teraz powoli też zbliżamy się do sezonu komunijnego, no i pewnie spora część z Was zastanawia się, jaki model wybrać dla Waszej pociechy. Dzisiaj na testach mam Raptor R1 Lite, no i uważam, że jest to model zarówno dla osób młodszych, ale także dla starszych. Zapraszam do testu. Na początek zacznijmy od jej budowy. Hulajnoga ma dwie spore 10-calowe dętkowe opony, no ale to co powiedziałem na początku, że to jest hulajnoga odpowiednia dla osób starszych i dla młodszych, no to jest tutaj regulacja. Wystarczy zdjąć tą blokadę i możemy sobie ustawiać tą hulajnogę tak w zasadzie na dowolny poziom, jaki chcemy. Teraz jest to na najniżej, więc nawet te osoby niższe sobie ustawią ją pod siebie, a ja komfortowo, jak mam 182 cm, ustawiam ją sobie na maksa i tak mogę sobie wygodniej jeździć, a nawet powiem Wam, że wygodniej było mi, jak ona była delikatnie niżej. To, co jest jeszcze tutaj plusem, to, że ta hulajnoga jest składana i łatwo się mieści w aucie. Sama tutaj kierownica też jeszcze składa się na boki i po takim złożeniu, jeżeli jedną i drugą stronę złożymy, teraz musimy zdjąć zawleczkę blokady. Tutaj zdejmujemy pierwszą blokadę. Po lewej stronie jest blokada numer 2. No i teraz możemy złożyć hulajnogę i jak widzicie, nie zajmuje ona sporo miejsca, więc możemy ją włożyć nawet do mniejszego auta, a waga całej hulajnogi to jest 21 kg. Hulajnoga ma napęd na tył i jest tutaj silnik o mocy 500 W i jak deklaruje producent, hulajnoga ma się rozpędzać do 45 km na godzinę. Mi przy mojej masie 85, no teraz już w sumie 90, bo wchodziłem na wagę, no to udało się osiągnąć maksymalnie 39 km i to z lekkiej górki, co też to był wskaźnik na tym wyświetlaczu. A jak sprawdzam to z GPS-em na telefonie, to jest jakieś przekłamanie o 2 km, więc realnie na tej hulajnodze zrobiłem 35-36 km na godzinę. Pogadajmy sobie o samej kierownicy. O tym, że możemy ją wygodnie składać, to już mówiłem, wystarczy zdjąć blokadę, ale powiem Wam, że wydawało mi się, że będą tutaj luzy, a w sumie luzów nie ma, więc to jest na plus. No i tak, zaczynając od strony lewej, mamy tu klakson, który jak słyszycie jest no taki głośny i wyraźny. Tutaj jest przycisk od włączania. Tym przyciskiem S zmieniamy speed, czyli zmieniamy prędkość i mamy tu dostępne tryby Eco, Standard, Turbo oraz tryb pieszego, który służy do prowadzenia hulajnogi. Przyciskiem M zmieniamy na liczniku, czy mamy mieć dane w kilometrach, czy w milach. No i tutaj jest jeszcze przycisk od włączania oświetlenia, ale o tym później. Na spodzie tu jest jeszcze ukryty przycisk od kierunków. Kierunek lewy świeci się cały czas, dopóki go nie wyłączymy. Trochę jest to moim zdaniem za nisko i jest niewygodne do klikania, a też same kierunki zaraz zobaczycie, że wcale nie są tak dobrze widoczne, ale no ważne, że są. Teraz część frontowa, czyli sam ekran, wyświetlacz. On jest czytelny, wyraźny nawet jak świeci na niego słońce. Po stronie lewej jest manetka gazu, która jest kciukowa i jest ona trochę inna niż w Kukirinach, gdzie tam mieliśmy taką naciskaną do dołu. Tutaj naciskamy ją do boku, ale powiem Wam, że jest to całkiem wygodne rozwiązanie. W razie czego jest tutaj też tempomat, więc jak chcemy jechać dłużej ze stałą prędkością, to możemy go ustawić i wtedy jak będziemy cały czas trzymać na przykład 20 na godzinę, to hulajnoga będzie dalej już tak jechała i nie będzie konieczności wciskania tej manetki. No i też, jak mogliście zauważyć, nie ma tutaj żadnego kluczyka, nie da się tej hulajnogi teoretycznie zablokować, ale jest tutaj aplikacja. No i właśnie aplikacja to jest Raptor. Znajdziecie ją w sklepie Play, ale także na iPhone'ie, jeżeli macie ten sprzęt. No i w aplikacji mamy wszystkie niezbędne informacje. Jest stan baterii, jest aktualna prędkość, jaką mamy, jest przebieg hulajnogi, zasięg, jaki deklaruje producent. Tutaj jak widzicie, baterię mam aktualnie naładowaną na 100%. Do wyboru tutaj możemy z poziomu aplikacji wybrać sobie tryby jazdy, ale także możemy włączyć, wyłączyć światła. No i tutaj jest blokada. Właśnie tutaj możemy zablokować hulajnogę, jak na przykład gdzieś idziemy, zakładamy blokadę i wtedy jak ktoś się ruszy z tą hulajnogą, to będzie alarm. Pod spodem jest opcja włączenia tempomatu i tak w zasadzie z aplikacji to by było tyle.
Opinie o tej hulajnodze były różne. Często spotykałem się z opiniami, że tutaj łamie się sztyca. Zapytałem się o to producenta i dostałem deklarację, że jest to nowy, ulepszony model, więc tutaj nie powinno już być tych problemów, co było w pierwszych egzemplarzach. Ogólnie jeżeli chodzi o budowę, to nie jest to najwyższa jakość, bo nie kosztuje ona 5000, tylko kosztuje w granicach 2,5. No ale wydaje mi się, że i tak jest tutaj wszystko całkiem przemyślane i jest wszystko dobrze rozwiązane. Jest to zwarta konstrukcja. Jak na swoje gabaryty jest lekka, ale też dobrze wykonana. Tutaj jeżeli chodzi o błotnik, z przodu nie mam nic do zarzucenia, jest wszystko ok, ale ten z tyłu moim zdaniem jest trochę za wąski, no bo jeździłem akurat jak było trochę błota, to miałem cały tył swoich spodni ochlapany. Niestety niby on jest tutaj tak fajnie zachodzi na tą oponę, ale jednak mimo wszystko ten brud się przedostaje, no i ja byłem wybrudzony, dobrze by było, żeby on trochę był szerszy. No i też to, co mnie niepokoi, to, że on tutaj nie ma żadnego wspornika. Jak macham ręką, to już on się macha, a jak jeździłem w terenie, to cały drgał, więc no nie wiem, czy po jakimś czasie on się nie złamie. Tutaj też jest wspornik, taki podnóżek, jeżeli lubicie jeździć w ten sposób, że będziecie oparci, ale no on jest trochę delikatny, więc tutaj też zalecałbym uważać w terenie, żeby go mocno nie dociskać, szczególnie dla osób, które ważą powyżej 100 kg, bo hulajnoga ogólnie ma masę dopuszczalną 120 kg, ale wydaje mi się, że jak tutaj będzie ktoś o tej masie maksymalnej, to może to się łatwo wygiąć. Oświetlenie, które tutaj mamy, raczej jest dobre do jazdy w mieście, ale jak chcemy wyjechać poza miasto, to zalecałbym zamontować tutaj jakąś mocniejszą lampkę na kierownicy. Lampka z przodu oświetla to, co jest przed nami, nie wypada wcale źle, ale te kierunki, o których już wspomniałem wcześniej, jak możecie zauważyć, są fajne, pływające, tylko jest ten minus, że one są tak jakby na boku, no i jak ktoś jedzie na przykład za nami, to jest to słabo widoczne. Na plus mamy tu podświetlenie też na boku, które oświetla naszą hulajnogę i jest lampka z tyłu, która po przyciśnięciu hamulca dodatkowo podświetla się jeszcze mocniej, więc no, jeżeli chodzi o taką widoczność, to powinniśmy być i my dobrze widoczni i w ruchu miejskim powinna też ona nam oświetlać dobrze teren przed nami. Na plus tutaj w tej budowie to certyfikat IPX4, czyli odporność na zachlapania. Raczej jak będziecie chcieli jeździć na niej w zimę, jak jest delikatnie mokro, to nie powinno się tutaj nic stać. No a plusem też jest to, że jak kupujemy Raptora z polskiej dystrybucji, no to mamy tutaj przegląd zerowy już w cenie. Kolejnego ma amortyzację zarówno z tyłu, jak i z przodu. Nie jest to amortyzacja najwyższych lotów, ale powiem Wam, że w ruchu miejskim, jak zjeżdżamy z krawężnika, jeździmy po kostce, czy nawet zjedziemy w lekki teren, to daje sobie ona spokojnie radę. Mamy tu hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. Są to hamulce linkowe, więc no, co jakiś czas tą linkę trzeba będzie podciągnąć, jak będzie Wam już ta hulajnoga za słabo hamowała. Jeżeli chodzi o baterię, ma ona 15 Ah i napięcie 48 V. Jeżeli chodzi o baterię, producent deklaruje tutaj 60 km zasięgu, ale no to raczej trzeba by było być chudszym, a ja przy mojej wadze już 90 kg. Osiągnąłem tutaj 29 km, ale to było praktycznie tak, że jechałem na tej hulajnodze na maksa, cały czas się ucisnąłem, przejechałem taką sobie pętelkę poza miastem, gdzie praktycznie się nie zatrzymywałem. No a tak realnie jakbyście w mieście dojeżdżali na przykład do świateł, na chwilę się zatrzymali, no i nie jeździli tutaj cały czas na maksymalnej prędkości, tylko pomiędzy tymi 20 a 30 km, no tutaj spokojnie zrobimy jakieś 40 km zasięgu. No jak będziecie lżejsi, to wiadomo, 45 km też tutaj będzie realne, no ale żeby dobić do tych 60, to wydaje mi się, że trzeba by było ważyć z jakieś 60 albo poniżej 60 kg, no i jeździć pewnie na tym trybie eko do 15 km na godzinę. No i podsumowując, hulajnoga aktualnie kosztuje 2599 zł na półce sklepowej, ale zdarzają się promocje i możemy ją kupić za 2199. Uważam, że w tej niższej cenie jak najbardziej jest to ciekawy model. Konkurencyjna dla niej to Kukirin G2 Pro.
którą ja już testowałem na swoim kanale. Ona względem tej będzie miała lepsze zawieszenie, ale ogólnie jeżeli chodzi o budowę, to jedna i druga wypada nieźle. Tamta ma 8-calowe opony, ta ma 10-calowe, więc akurat tutaj pod względem opon ta ma przewagę. Prędkość, moc wypadają tutaj bardzo podobnie, zasięg również. A główną przewagą tego Raptora jest tak w zasadzie to, że jest ona z polskiej dystrybucji, czyli mamy normalnie 24 miesiące gwarancji, jest na to rękojmia, możemy kupić tą hulajnogę w sumie w każdym markecie, bo jest i w Media Expert, i w RTV. Wydaje mi się, że jak ma to być sprzęt na komunie, to zdecydowanie pociecha będzie zadowolona, a i Wy w wolnym czasie będziecie mogli podjechać na nim do sklepu po bułki. Dzięki za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli są jakieś pytania albo macie inny model, który byście chcieli, żebym porównał do tego sprzętu, czy pokazał go na swoim kanale, przetestował, śmiało piszcie, postaram się wszystko załatwić. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!